Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Zapewne wielu z Was zastanawiało się, dlaczego wcześniej nie pojawiła się kultowa gra Sierry w To było grane. Oczywiście kultowa gra Sierry Gabriel Knight Sins of the Father. Kultowa przygodówka z lat 90., która, powiem szczerze, potem była kontynuowana przez dwie kolejne i całkiem dobre części. No powiem Wam, że powód, dla którego się nie pokazała ta recenzja Gabriela Knighta, jest dosyć prozaiczny i wyjaśnię Wam za chwilę dlaczego. Gabriel Knight powstał w 1993 roku. Został zaprojektowany przez Jane Jensen, która w odróżnieniu od pozostałych gier Sierry w tamtym czasie, przypominam, że był to Space Quest, King Quest, Quest for Glory, Police Quest, postanowiła stworzyć grę bardziej poważną, bardziej dotykającą takiej mrocznej natury, można powiedzieć, człowieka, i w tym wypadku było też to magia voodoo. Tak jak powiedziałem, Sierra nie robiła wcześniej takich gier i może poza Police Questem, który był najbardziej jakby taki osadzony w realistycznych miejscówkach, jednakże większość gier posiadała dosyć taki specyficzny humor i była taka lekka i przyjemna. Gabriel Knight odznaczał się od tego głównego nurtu Sierry naprawdę całkiem poważną fabułą. Sama gra opowiada o Gabrielu Knightie, który posiada sklepik z książkami gdzieś w Nowym Orleanie i w trakcie naszej przygody wplątuje się w pewną aferę związaną z seryjnymi morderstwami oraz z magią voodoo. Naszemu Gabrielowi towarzyszy jego sekretarka, wierna sekretarka Grace oraz jego przyjaciel, policjant Mosley. Słuchajcie, Gabriel Knight jest ważną grą z dwóch powodów, które aktualnie mi się przypomniały. Słuchajcie, jest to jedyna gra, jedyna seria na świecie, po której widać doskonale kolejne etapy rozwoju gier komputerowych. I tak, pierwsza część Gabriela Knighta to typowa przygodówka z pikselową grafiką, ze sprite'ową grafiką, typowy adventure z lat 90. Druga część Gabriela Knighta, The Best Within, jest już filmem interaktywnym, bo w tamtym czasie modne zaczęły być filmy interaktywne. Natomiast trzecia część Gabriel Knight, Blood of the Sacred, Blood of the Damned, została całkowicie przeniesiona już w środowisko trójwymiarowe i została zrobiona w grafice 3D. Jeżeli kojarzycie jakąkolwiek inną grę, która też przechodziła te wszystkie etapy rozwoju gier komputerowych, dajcie znać, bo jestem tym bardzo zainteresowany. Ja kojarzę tylko, słuchajcie, Gabriela Knighta. Drugą ważną informacją na temat Gabriela Knighta jest to, że jest to jedna z pierwszych gier wydanych na CD, gdzie głosy zostały użyczone przez aktorów, można powiedzieć pierwszoligowych aktorów filmowych. I tak, głos Gabriela Knighta podkłada Tim Curry. Bardzo znany aktor swojego czasu, zasłynął z takiego dosyć prześmiesznego filmu Horror Picture Show, chyba to się nazywało, nie pamiętam dokładnie, ale znany aktor. Natomiast jego przyjaciela Mosleya wcielił się, słuchajcie, Mark Hamill, czyli Luke Skywalker ze starych Gwiezdnych Wojen. Na płycie dodatkowo jest fantastyczny materiał, 20-minutowy materiał o kulisach powstania Gabriela Knighta i właśnie wywiad jest między innymi z Timem Currym i z Markiem Hamillem. Jednakże film, słuchajcie, jak na tamte czasy nie było DivXów, nie było jakichś metod kodowania obrazu, więc film jest w rozdzielczości 160 pikseli na 120, czyli wielkości znaczka pocztowego, ale można obejrzeć, nie jest źle. No ale wróćmy do samego Gabriela Knighta. Tak jak mówiłem, fabuła obraca się wokół voodoo. Fabuła dzieje się oczywiście w Nowym Orleanie, jednym według mnie z najciekawszych miast w Stanach Zjednoczonych, Nowy Orlean. Moim marzeniem jest kiedyś pojechanie właśnie do Nowego Orleanu, chociaż podejrzewam, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Dzieje się to w Nowym Orleanie, gdzie mieszają się te wszystkie kultury, no i oczywiście gdzie mówi się, że powstała oczywiście religia voodoo. Sama fabuła, sama gra jest, można powiedzieć, takim
też grą, która posiada dosyć informacje na temat samej magii voodoo i można z tej gry się wiele nauczyć. Porównywałem tą wiedzę z wiedzą z internetu i faktycznie większość tych faktów się zgadza i jest na faktach autentycznych i to myślę, że cieszy. Sam Gabriel Knight, tak jak powiedziałem, jest typową przygodówką, typowym adventurem z lat 90. Jednakże w tamtym czasie, w latach 90., w początku lat 90. przygodówki miały dosyć toporny interfejs. Otóż i wszystkie rzeczy, które chcieliśmy wykonać, wybierało się z paska, zazwyczaj na dole ekranu. Tutaj Sierra zmieniła to i dała pasek po prostu na górze ekranu, ale były ikonki symbolizujące otworzenie drzwi, wzięcie jakiegoś przedmiotu bądź użycie przedmiotu. Dodatkowo mogliśmy przerzucać te ikonki prawym przyciskiem myszy, robić tak zwaną rotację tych ikonek i to chyba było dosyć nowe w tamtym czasie, bo nie przypominam sobie, żeby któraś gra z tamtych czasów właśnie korzystała z tego rozwiązania. Typowy adventure z grafiką właśnie taką sprite'ową, słuchajcie, i tutaj jest pewna ciekawostka. Otóż gra oferuje dwie rozdzielczości, 320 i 640 na 480, czyli VGA i SVGA. Co ciekawe, różnica w grafice pomiędzy niską rozdzielczością a wysoką nie istnieje. Te grafiki są dokładnie takie same. Natomiast jedyna rzecz, która jest bez VGA, to postacie naszych bohaterów, kiedy rozmawiają, i przedmioty, które można wziąć. Także powiem szczerze, że lepiej się gra na niskiej rozdzielczości, gdzie tutaj przedmioty, które można wziąć, są też w niskiej rozdzielczości i bardziej pasują do tła, ponieważ w tej wysokiej rozdzielczości widać od razu, co chcemy wziąć. Także no to jest tutaj troszkę można powiedzieć skopane. Dodatkowo gra jest obfituje w masę dialogów. Jeżeli nie lubicie słuchać, nie lubicie czytać po angielsku, gra jest tylko w angielskiej wersji językowej, no to nie jest gra dla Was. To gra, gdzie przez większość czasu czytamy dialogi, łączymy fakty i jest używanie przedmiotów, jednakże nie ma tego aż tyle. Cała gra podzielona jest na 10 dni. Każdy dzień jest osobnym jakby chapterem i w każdym dniu musimy wykonać określone rzeczy, żeby dany dzień zamknąć. Oczywiście jest to rozwiązane tak, że wraz z kolejnymi dniami jakby atmosfera w naszej grze zaczyna narastać i robić się coraz bardziej gęsta, aż oczywiście znajduje ujście w ostatnim dniu, kiedy Gabriel Knight staje naprzeciw głównego wroga, ale nie będę tutaj Wam zdradzał. Sama fabuła też pokazuje początki narodziny, można powiedzieć, Gabriela Knighta w bractwie tak zwanym Schattenjäger, czyli jego rodzina należała do takiego bractwa łowców cieni, czyli osób, które walczą ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, tak, z jakimś złem, które wypełza na nasz świat. Powiem szczerze, że w momencie, kiedy grałem w latach 90. w tą grę, ona mi się za bardzo nie podobała, byłem wielkim fanem przygodówek, ale nie znałem dobrze angielskiego i powiem szczerze, że dialogi, które były w grze, strasznie mnie nużyły i większość dialogów po prostu przerzucałem. Natomiast grając nie tak parę dni temu na potrzeby gameplayu, oczywiście te dialogi wszystkie czytałem i zaznajamiałem się z nimi, starając się zrozumieć fabułę i muszę przyznać, że fabuła jest naprawdę zacna. Jedyne, co mnie wkurzało w tej grze, to takie dosyć naiwne rozwiązania niekiedy. Otóż rozwiązania, które wynikały z jakichś takich przedziwnych zbiegów okoliczności. Otóż podam Wam przykład. Na przykład Gabriel Knight potrzebuje udać się do Bawarii, no ale nie ma pieniędzy. I w tym samym dniu, chwilę później, znajduje portfel z kartą kredytową i może już polecieć do tej Bawarii. Także takie troszkę naiwne rozwiązania, ale jeżeli na to się przymknie oko, gra się jak naprawdę bardzo fajnie i fabuła jest zacna, aczkolwiek graficznie na pewno w dzisiejszych czasach odrzuca. Chociaż trzeba przyznać, że animacje sprite'ów w grze niekiedy naprawdę zaskakiwały mnie, bo wiem jak trudno stworzyć grafikę sprite'ową, gdzie postać by się poruszała w miarę naturalnie, ale tutaj to się udało. Sama postać Gabriela Knighta, jego twarz, według mnie została zaczerpnięta z twarzy Gambita z X-Menów i właściwie on i Gambit są identyczni pod względem facjaty i włosów, także ciekawe kto z kogo zerżnął, no ciężko powiedzieć. Tak czy tak, no Gabriel Knight jest przygodówką, można powiedzieć, kultową. Pokazały się jeszcze kolejne dwie części, które oczywiście pojawią się, to było grane w czasie późniejszym, ale pierwsza część odnośnie voodoo
no według mnie wypadła bardzo, bardzo dobrze i świetnie wpisuje się w te czasy lat 90. Sorry za to, co się dzieje za oknem, ale niestety jest strasznie gorąco, nie mogę zamknąć okna. Jak słyszycie, znowu latają traktory. Także gra się doskonale wpisywała i ten poważny klimat był takim początkiem pójścia Sierry właśnie w tą stronę takich poważniejszych gier. Przypominam, że potem się pojawiały Fantasmagorie, Urban Runner, także dużo tych gier potem oczywiście wyskakiwało. No dobrze, zapewne cały czas Was dręczy pytanie, dlaczego ta gra się nie pokazała wcześniej. Otóż dlatego, że grę Gabriel Knight mam w wersji jeszcze nieotwartej, jest ona jeszcze fabrycznie zapakowana. Jak widzicie, jest w folii i powiem szczerze, że trochę obawiałem się tego, żeby tą grę otworzyć. Pewnie dlatego nie chciałem zrobić, no czy pewnie, oczywiście, że dlatego nie chciałem zrobić to było grając Gabriela Knighta, bo nie chciałem jej za bardzo otwierać, bo jak wiecie, w każdym odcinku pokazuję Wam, co jest w pudełku. Słuchajcie, wartość tej gry jest oceniana na około $200, jednakże ja oceniam wartość tym, ile ktoś mi zaoferował, a najwyższą ceną, jaką dostałem, ktoś mi zaoferował za nieotwartą kopię Gabriela Knighta, był gość ze Stanów, który zaoferował mi kolekcjoner $400, więc wartość tej gry oceniam na $400. W momencie, kiedy zedrę folię, wartość tej gry spadnie o około 70%, ale z drugiej strony czego się nie robi dla widzów i właściwie powiem szczerze, że no sam jestem ciekawy, co jest w tej grze, słuchaj, co jest w środku, słuchajcie. Ta gra czekała 20 lat, żeby w końcu ją wypakować z pudełka. Unboxing, który za chwilę zobaczycie, jest jedynym na świecie. Nigdzie nie zobaczycie unboxingu gry Gabriel Knight Sins of the Father. Jest to jedyny tego typu unboxing na świecie i powiem Wam, że dziwnie się z tym czuję, że nic takiego nigdzie nikt takiego nie zrobi, ani nie zrobił. No okej. Spróbujmy rozpakować to. Powiem Wam, że aż mi się serce kraje, że muszę tą folię zerwać. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, 20 lat ta gra czekała, żeby wydobyć ją z tego pudełka, słuchajcie. Także widzicie, zdejmuję folię oryginalną i zobaczymy, co jest oczywiście w środku. No nic, folia poszła. Straciłem jakieś może $250. Trudno. No okej, otwieramy grę. Jak widzicie, zdejmuje się tutaj ta nakładka. W środku białe pudełko. W pudełku otrzymujemy, słuchajcie, jakąś taką karteczkę Enjoy a Free Hotel Night z kuponem na darmowy hotel gdzieś, gdzie możemy się wybrać. Dostajemy coś takiego, czyli kartę rejestracyjną. No i oczywiście grę CD. Jak widzicie, gra też jest ponownie zapakowana w folię. Ja ją postaram się tutaj jakoś otworzyć. Nie mam co prawda przy sobie żadnych narzędzi, ale postaram się to zrobić. Powiem Wam szczerze, że mam jeszcze parę gier zapakowanych w folię i będę starał się właśnie te unboxingi robić przed Wami. Zwłaszcza, że tak jak mówię, są to jedyne tego typu unboxingi na świecie i chyba ja szukałem na YouTubie, szczerze mówiąc, ale nie znalazłem unboxingów takich starych gier, także naprawdę jest to świetne uczucie, gdy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy jedynymi na świecie. Rozpakowałem grę Gabriel Knight. W środku całe szczęście jest płyta, bo jakby nie było płyty, to 20 lat miałem grę bez płyty. Jest oczywiście płyta i tutaj jest w wersji CD jest manual. Tak to wygląda. Słuchajcie, czy dzisiaj w tą grę warto grać? Powiem szczerze, jeżeli pamiętacie te czasy, myślę, że warto. Jednakże jeżeli nie urodziliście się w tych czasach i dla Was tego typu gry są no raczej reliktem przeszłości, to nie warto. Nie warto, bo niecierpliwicie się w trakcie grania w tą grę. To jest gra z innych czasów, zupełnie z innego okresu. Wtedy w taki sposób tworzyło się gry, gdzie głównie osią fabuły nie była grafika, nie był dźwięk, ale liczyła się fabuła, dialogi i to było główną osią tego, żeby gra była dobra. Dzisiaj oczywiście ten nacisk został przesunięty na
grafikę. Teraz gry nie muszą mieć dobrej fabuły, wystarczy, żeby miały dobrą grafikę, a na pewno się sprzedadzą. Niestety jest to smutne, ale bardzo prawdziwe. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam podobał się unboxing z drżącym sercem, gdzie zdarłem folię z mojego Gabriela Knighta i powiem szczerze, że aż mi serce krwawi, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i docenicie to oglądając ten film. No i oczywiście komentując, czy podobało Wam się to, jak straciłem tyle pieniędzy na oczach wszystkich. Oczywiście żartuję. Kochani, to tyle odnośnie Gabriela Knighta. Jeżeli macie chęć, spróbujcie się zapoznać. Jest to gra już Abandonware, także można ją za darmo ściągnąć z internetu i spokojnie ogrywać. To tyle odnośnie Gabriela Knighta. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.